do robotnika trafiało się z agitacją, która była agitacją mówiącą o konieczności przygotowywania się do ogólnoeuropejskiej rewolucji. Bez wyrzekania się rewolucji, kładąc na plan pierwszy postulat doprowadzenia do odzyskania niepodległości. Polski, która powróci na mapę Europy jako twór demokratyczny, jako twór, który będzie dziełem robotnika, czy szerzej ludu polskiego, ale będzie to twór, który będzie państwem narodowym. Problem narodów myśli polskich socjalistów od razu trzeba powiedzieć, że nie był problemem naczelnym. To, co interesowało tę grupę, która pojawiła się tak naprawdę w drugiej połowie XIX wieku, a jeszcze precyzyjniej rzecz ujmując w ostatniej jego ćwierćwieczu, dotyczyło raczej kwestii tego, w jaki sposób uczynić, przeprowadzić w Polsce, na ziemiach polskich, szerzej w Europie, rewolucję. I stąd kwestia narodu, tak jak powiedziałem, nie była czymś, co w szczególny sposób ich obchodziło. Rozpocznijmy jednak od tego, skąd się w ogóle na ziemiach polskich socjalizm wziął. Bo wiemy wprawdzie, że pojawili się pierwsi reprezentanci tego nurtu w sumie XIX-wiecznego, jeszcze w końcu lat 20., na początku lat 30. XIX stulecia. Natomiast sam kierunek takiej rozwiniętej postaci to są lata 70. wieku XIX. Możemy domniemywać, czy moglibyśmy domniemywać, że tak jak większość prądów widowych tej epoki, on przybył na ziemię polskie z zachodu. I byłaby to prawda. Choć teoretycznie powinien być najbardziej znaczący, najbardziej rozwinięty tam, gdzie na ziemiach polskich było najwięcej robotników, czyli na Górnym Śląsku. I tu akurat po prostu byśmy się mylili, dlatego że tak naprawdę to owe idee dotarły przede wszystkim w pierwszym rzędzie na teren Królestwa Kongresowego i nie poprzez naturalny przepływ tej idei, powiedzmy od Francji poprzez Niemcy, na przykład na ziemię zaboru pruskiego, tylko via wielkie miasta uniwersyteckie rosyjskie, takie właśnie jak przede wszystkim Petersburg, jak Moskwa, jak uniwersytety w krajach nadbałtyckich. I stamtąd młodzi ludzie, którzy studiowali z ziem polskich, z tą ideą się zapoznali, ją na ziemię polskie, na teren przede wszystkim Królestwa Kongresowego przynieśli. To nie były grupy jakieś bardzo rozwinięte, to byli młodzi ludzie obdarzeni jak na tamte czasy znaczącym, dużym słuchem społecznym, którzy dostrzegali właśnie te wszystkie patologie systemu kapitalistycznego i którzy uznawali, tak jak się czyta rozważania pierwszego pokolenia tak zwanych marksistów polskich, że stan rzeczy, który jest od strony takiej czysto, powiedzmy, społecznej, prędzej czy później doprowadzi do społecznego wybuchu, że to jest rzecz nie do wytrzymania z punktu widzenia ludzi, którzy pracują po 16 godzin, mieszkają po kilkanaście osób w jednej izbie w warunkach urągających, no właśnie można powiedzieć, cywilizowanemu człowiekowi i że te warunki wręcz wymuszą właśnie taki społeczny wybuch, przewrócenie piramidy społecznej, doprowadzenie do tego, że ci, którzy są na dole tej piramidy, znajdą się na jej górze. I w tym właśnie polega problem, który tu na początku sygnalizowałem, bo jeżeli wychodzi się z założenia, że przede wszystkim należy dążyć do przeprowadzenia takiej społecznej rewolucji, to kwestie te, które do tej pory były centralnymi kwestiami w polskiej myśli politycznej jako takiej, w polskim myśleniu, czyli kwestia narodu, który powinien odzyskać własne państwo, który powinien odzyskać niepodległość,
w tym momencie stały się kwestiami nawet nie drugoplanowymi, można powiedzieć znacznie ostrzej. Że to były kwestie, które były kwestiami sprzecznymi z tą nową ideą. Idea narodu jako centralnego punktu polskiego myślenia stała się czymś, co przeszkadzało w owych planach zmierzających do wprowadzenia, no, można rzec, utopijnego jakiegoś ładu, jakiejś szczęśliwości, ale która polegała również na takim czysto praktycznym doprowadzeniu do wyrównania tych różnic społecznych, czy ich zlikwidowania. I stąd w agitacji, ale też i w myśleniu pierwszych socjalistów ta kwestia stała się kwestią no, właśnie blokującą drogę do tego, co miało być rzeczą zasadniczą, czyli drogę do rewolucji w skali makro. To też sobie trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie dostrzegano tutaj możliwości przeprowadzenia rewolucji w jednym europejskim kraju. Zakładano, że dojdzie do niej w Europie całej. Oczywiście ona się powinna była rozpocząć tam, gdzie stopień zorganizowania robotników był największy. Patrzono tutaj na kraje Europy Zachodniej, patrzono przede wszystkim na Niemcy, gdzie partia socjalistyczna była partią relatywnie silną i tam po zderzeniu z państwem pruskim ona jednak stała się elementem konstytutywnym również tego państwa. Socjaliści byli silni w Francji, ruch socjalistyczny był silny również na Wyspach Brytyjskich. A zatem, jeżeli patrzyło się z tej polskiej perspektywy, no to wzorzec był polegający właśnie na tym, że działania, zresztą potem w obrębie II międzynarodówki od 1879 roku, że już mogły być działaniami, które rzeczywiście ten horyzont rewolucyjny w sposób realny wyznaczały. Ja tu nie będę się wgłębiał w kwestie związane właśnie z międzynarodowym ruchem socjalistycznym, choć odniesienia czasami będą tutaj niezbędne, będą tutaj konieczne. Istotne jest pokazanie sposobu myślenia właśnie tych niewielkich relatywnie polskich socjalistycznych grupek, które do owego powszechnego nurtu chciały się włączyć, no, które chciały realizować hasło znane później, z późniejszego okresu, złam gazet PZPR-owskich pod tytułem Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Bo robotnik w tym myśleniu był kimś odmiennym, był kimś, kto nie ma ojczyzny, a więc z tego punktu widzenia naród dla niego jest czymś w gruncie rzeczy nieistotnym. To, że on był Polakiem, to nie było ważne w związku z tym, że rewolucja miała objąć całą Europę i właśnie zlikwidować granice nie tylko te terytorialne, ale i granice w obrębie struktur klasowych. A zatem, jeżeli miałoby się dążyć, tak jak było to uprzednio, do tworzenia konspiracji o narodowym profilu, do tworzenia konspiracji, która miałaby przeprowadzić bardzo podobny i redentystyczny wybuch, jak to miało miejsce w pierwszej połowie XIX stulecia i po tym wybuchu doprowadzić do restytucji polskiego państwa, no to siłą rzeczy ta idea musiała się kłócić z ideą rewolucji, do której ów proletariat, nie mający ojczyzny, miano sposobić. I to jest dylemat, który spowodował, że oczywiście ten ruch w jakimś sensie zaczął się przede wszystkim na terenie kongresówki zakorzeniać. On miał swoje przełożenie również na zabór austriacki, gdzie też ruch socjalistyczny jako element autonomiczny austriackiej partii socjalistycznej zaczął funkcjonować. W najmniejszym stopniu miało to przełożenie na zabór pruski, ale też śladowo było obecne. Najmniej właśnie na tym najbardziej robotniczym Górnym Śląsku, gdzie zupełnie inne preferencje tutaj się pojawiły. I z tego punktu widzenia możemy mówić, że jest kolizja między ideą narodu, między tym, co
było centralne, utrzymywało się jako rzecz centralna w polskim myśleniu, a tą nową grupą, która zaczęła na ziemiach polskich też próbować swoje polityczne struktury tworzyć. My patrzymy na ruch socjalistyczny głównie z perspektywy zaboru rosyjskiego. On tam był relatywnie najsilniejszy, najwięcej się tutaj działo. Od strony organizacyjnej, od strony ideowej również. To wiązało się z obecnością na przełomie lat 70. i 80. XIX stulecia właśnie struktury partyjnej, która funkcjonuje pod nazwą tą potoczną proletariat, czy wielki proletariat. Wiąże się to z osobą początkowo Ludwika Waryńskiego, później z osobą Stanisława Kunickiego, czyli tymi sztandarowymi postaciami owego ruchu. Są tutaj różnice, o których za moment, między innymi występujące między tymi fazami rozwoju tego ruchu, o których powiem, ale generalnie cały czas należy podkreślać, że do robotnika trafiało się z agitacją, która była agitacją mówiącą o konieczności przygotowywania się do ogólnoeuropejskiej rewolucji. Agitacji, która mówiła, że wszystkie inne względy są niepotrzebne, nieważne, nawet można powiedzieć krępujące tę drogę, która ma do finalnego celu prowadzić. I w związku z tym mówienie o tym, że są interesy narodowe, że jest naród polski, który ma oddzielny interes niż naród rosyjski, było czymś, co przeszkadzało w budowaniu tej ponadnarodowej, proletariackiej wspólnoty. To się miało bardzo też praktyczne przełożenie na rozmaitego rodzaju zachowania, agitacyjne poczynania, bowiem jeżeli nawet owi twórcy myśli marksistowskiej, mówię o tu dwóch panach z brodą, czyli o Karolu Marksie i Fryderyku Engelsie, uważali, że państwo polskie się powinno odrodzić, to właśnie owi proletariatczycy, późniejsi proletariatczycy, wychodzili z całkowicie innego założenia. Jest wysoce charakterystyczny epizod związany z obchodami na zewnątrz oczywiście, to się w Szwajcarii działo, 50-lecia wybuchu Powstania Listopadowego, gdzie doszło do kolizji pomiędzy właśnie Marksem, a pomiędzy tymi relatywnie też młodymi ludźmi, o tym trzeba pamiętać, którzy weszli w polemikę właśnie z twórcami kierunku. Marks uważał, że Polska powinna się odrodzić jako ta przegroda między rosyjskim kozactwem, jak to wtedy mówiono, między skozaczeniem Europy, a tym, co na zachodzie Europy w stronę demokracji mimo wszystko zmierzało. Mówcy, nawet nie tyle Baryński, co Stanisław Mendelssohn, uważali, że jest to zupełnie inaczej, że właśnie to jest coś, co odciąga uwagę proletariatu, w tym proletariatu polskiego, od tego podstawowego zadania i temu też dali wyraz. Oczywiście to też nie jest tak, że powiedzmy te zasadnicze, ideowe wyróżniki wpływały na przychodzenie do tego ruchu ludzi, którzy uznali, że to jest coś, co ich reprezentuje. Bo to się odbywało na nieco innym poziomie. Jeżeli się robotnik angażował, to zresztą w niewielkim stopniu ten ruch w porywach, jeżeli osiągnął około 1000 osób zorganizowanych, no to już było w realiach zaboru rosyjskiego zresztą bardzo dużo. I to są oczywiście tylko szacunki, to przecież nie prowadzono jakiejś statystyki partyjnej, ale chciałem podkreślić, że zaangażowanie takiego zwykłego odbiorcy owych treści było zaangażowaniem z pozycji kogoś, kto szuka wsparcia w tej codziennej walce przeciwko, jak to wtedy mówiono, i wtedy to coś rzeczywiście znaczyło temu kapitalistycznemu wyzyskowi. I jeżeli robiono coś, co się nazywało kasami oporu, coś, co się nazywało elementem związanym z zabezpieczaniem takim socjalnym, to
miało to zupełnie inne agitacyjne przełożenie niż powiedzmy te kwestie zasadnicze, te kwestie, które się odnosiły do tych podstawowych spraw, ale sięgających dalszej przyszłości. I z tego punktu widzenia możemy bardzo wyraźnie mówić, że horyzont nie tych teoretyków socjalizmu, polskich teoretyków socjalizmu, ale horyzont takich odbiorców owych treści w gruncie rzeczy poza ten socjalny okrąg nie wykraczał. Co nie oznacza, że do tych ludzi owa idea odrzucenia narodu jako punktu centralnego nie trafiała. Oni wychodzili z założenia, że faktycznie rewolucja będzie, że wtedy to się wszystko zmieni, to wtedy wszystko nie będzie potrzebne. I dla nich te rozważania teoretyczne nie były tutaj aż tak istotne. Ma to znaczenie przy zmianie kierunku myślenia, wtedy kiedy rzeczywiście idea narodu, choć nieco też w innej postaci, zaczęła w socjalistycznym myśleniu po zmianie kierunku, zmianie orientacji na początku lat 90. odgrywać już zupełnie inną rolę. Przy czym to też nie jest tak, że w tym polskim socjalizmie w jego początkowej fazie, choć te teoretyczne dyskusje w gruncie rzeczy na emigracji się mogły odbywać, że nie było ludzi, którzy uważali, że ta kwestia odnosząca się do narodu nie jest kwestią istotną. Bo jeszcze raz podkreślam, jeżeli się stawiało naród w punkcie pierwszym, to było rzeczą oczywistą, że konsekwencją takiego myślenia będzie dążenie do odbudowy owej narodowej społeczności w postaci państwa, w postaci narodowego państwa, tego, które oczywiście wzorcem tutaj była pierwsza Rzeczpospolita, ale które było pod zaborami, które było w opresji, które było przede wszystkim w opresji rosyjskiej, bo to też trzeba sobie zdawać sprawę, że Rosję traktowano jako głównego wroga narodu polskiego i niepodległości tego narodu, przecież choćby ze względu na to, że 4/5 tego terytorium dziejowego Rosja właśnie zagarnęła. A więc tak też trzeba było tutaj na ten horyzont myślenia ówczesnego spoglądać. Ale chciałem powiedzieć o tym, że w obrębie emigracyjnego socjalizmu, choć był to margines, istniała grupa, która to myślenie o pogodzeniu kwestii socjalnej z programem narodowym bardzo silnie eksponowała. To była grupa związana z Bolesławem Limanowskim. Grupa wtedy nie licząca się w polskim ruchu socjalistycznym, funkcjonująca na jego obrzeżach, ale istniejąca, która mówiła o tym, że to są kwestie, które się da pogodzić. Że oczywiście tym podstawowym elementem, który wpłynie na to, że Polska odzyska niepodległość, jest robotnik, ale robotnik był traktowany jako element polskiego ludu, traktowany szerzej, jako tego ludu, który jednak wątek narodowy, czyli ten identyfikacyjny wątek, nie był odstawiany na margines, czy w ogóle eliminowany, ale brany bardzo wyraźnie pod uwagę. Że to jest coś, co prędzej czy później doprowadzi do zmiany sytuacji również w obszarze politycznym i te kwestie, połączenia kwestii narodu, traktowanego tutaj jako przede wszystkim lud polski, ale bez wykluczenia również i warstw pozostałych, dadzą się pogodzić z elementem tym, który się wiąże z zmianą o charakterze socjalnym. Niemniej jednak, jeszcze raz podkreślam, w latach 70. wszystko jedno, czy to był czas pierwszego proletariatu, w jego tej pierwszej fazie związanej z Waryńskim, czy czas proletariatu, który wtedy już zaczął się przeorientowywać poprzez związki z narodnią wolą na taki segment, rzecz można terrorystyczny, choć to oczywiście to słowo dzisiaj coś innego znaczy niż znaczyło dla tamtych ludzi, ale to był czas, kiedy nie wykluczano również takich akcji właśnie o
podobnego rodzaju charakterze, czy już potem czas drugiego proletariatu, gdzie ten wątek terroru indywidualnego też był wątkiem bardzo silnym, czy czas innych struktur socjalistycznych. Ich za dużo nie było, ale też się pojawiały. Ten nurt, gdzie odrzucało się naród jako pozycję podstawową w myśleniu o przyszłości i stawiało się na rewolucję, którą miał przeprowadzać proletariusz, że ten nurt był nurtem jednak podstawowym, jednak nurtem dominującym. Można powiedzieć, że przełom lat 80., ta dekada i początek lat 10. to był kryzys w tym ruchu. To były organizacje o charakterze szczątkowym, gdzie dyskusji teoretycznych właściwie nie było. Ten cel, jakim była rewolucja, pozostał jako cel główny, choć zajmowano się dość przyziemnymi, można powiedzieć, takimi syndykalistycznymi sprawami. I to myślenie na temat i przyszłości ruchu, i tego, jak pozycjonować naród, zmienił się w momencie, kiedy doszło do uchwalenia czy przyjęcia w listopadzie 1892 roku na spotkaniu w Paryżu. Mówi się o tym zjazd, ale tam było 18 osób. No, możemy tego terminu używać. Programu socjalistycznego, który zmieniał optykę, zmieniał orientację, bez wyrzekania się ewolucji, kładąc na plan pierwszy postulat doprowadzenia do odzyskania niepodległości Polski, która powróci na mapę Europy jako twór demokratyczny, jako twór, który będzie dziełem robotnika, czy szerzej ludu polskiego, ale będzie to twór, który będzie państwem narodowym, będzie państwem, które w obrębie własnego narodowego społeczeństwa będzie ewentualnie budowało tę przyszłą socjalistyczną ojczyznę, gdzie czynnik związany z wyrównaniem społecznych szans będzie czynnikiem niezwykle ważnym, potrzebnym, czymś, co przełoży się później na zupełnie inny społeczny układ. To jest fundamentalna zmiana, przede wszystkim dlatego, że oczywiście, jeżeli zestawiamy to z późniejszym myśleniem o narodzie, charakterystycznym dla tego, co na ten temat pisał Przydmowski, czy wcześniej jeszcze Jan Ludwik Popławski, to jest to rzecz odmienna. Tu się budowało taką obejmującą wszystkie warstwy społeczne, połączoną strukturę, taką, która miała tę narodową substancję przechowywać. Natomiast w socjalistycznym myśleniu było, nawet po tej zmianie, uważano, że główny czynnik, którym jest robotnik, jest czynnikiem podstawowym, ale mówiono tutaj też o ludzie polskim, tym ludzie, który obejmował wszystkich parających się pracą fizyczną, tych, którzy żyli z pracy rąk czy z pracy umysłu, tych, którzy rzeczywiście tę nową Polskę, mówiono o niej ludowa, ale to nie był czynnik, który wykluczał to myślenie o narodzie, będzie się wtedy budowało. Oczywiście możemy mówić o swoistej opozycji tutaj między myśleniem o narodzie i myśleniem o ludzie, zwłaszcza tym ludzie polskim. No jeszcze warto pamiętać o tym, że pojawia się też ten trzeci ideowy kierunek związany właśnie z późniejszym ruchem ludowym, gdzie też lud polski z naciskiem na chłopa jest tutaj eksponowany jako główna wartość w obrębie tego nowego narodu, który w nowej ojczyźnie się pojawi. Ale generalnie, jeżeli spojrzymy na to, co jako cel się wytycza, to widać było bardzo wyraźnie, że wytycza się cel do własnego państwa. To państwo musi być z konieczności państwem narodowym, aczkolwiek
podstawą tego narodu będzie robotnik i będzie w jakimś sensie też i chłop. A więc to jest takie przeniesienie pojęcia narodu na pojęcie ludu. Też nie do końca, bo dostrzegano oczywiście inne warstwy. Dostrzegano, że są one obecne i że odgrywają w realiach polskich, również w tych rozbiorowych realiach polskich, istotną rolę dla przechowywania polskości jako takiej, ale generalnie siłą, która miała do odbudowy państwa doprowadzić, był właśnie ten lud polski, który utożsamiano wtedy z narodem. Oczywiście nie wykluczano, że dojdzie do takiej rewolucyjnej zmiany w obrębie całej Europy, tylko że to był horyzont odleglejszy. To nie był horyzont, który miał przekładać się na podejmowanie w tym kierunku jakichś intensywnych działań praktycznych. Jeżeli się przyjrzymy wystąpieniu polskich socjalistów na kongresie II Międzynarodówki w roku 1896 w Londynie, to ten element walki o państwo dla ludu, który utożsamiano z narodem, w tej rezolucji był elementem podstawowym. Ale to mówimy tutaj o jednym odłamie ówczesnych socjalistów. Mówimy o tym odłamie, który w 1892 zdecydował się na właśnie taki narodowy wariant prowadzenia tej walki o polskość. Narodowy z tym podłożem w postaci polskiego ludu z robotnikiem na planie pierwszym. Otóż przy tej idei negliżującej potrzebę eksponowania kwestii związanych z takim czy innym, ale pojmowaniem narodu, pozostał inny odłam ruchu socjalistycznego, który się wiązał, tutaj to, o czym mówiłem do tej pory, to się wiązało z pojawieniem najpierw Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, a potem Polskiej Partii Socjalistycznej, która do rozłamu w 1906 roku ten program budowy państwa polskiego poprzez robotnika, poprzez lud polski eksponowała. Niemniej jednak to myślenie zupełnie odrzucające potrzebę walki o sprawy narodowe pozostało w obrębie polskiego ruchu socjalistycznego również po opracowaniu i przyjęciu programu paryskiego. Powstała ta grupa, która uważała, że najważniejsza jest międzynarodowa rewolucja, że właśnie sprawy związane z walką o własne narodowe państwo są sprawami i niepotrzebnymi, i w gruncie rzeczy odciągającymi od tego głównego rewolucyjnego celu. To jest grupa, która na zewnętrznym, emigracyjnym gruncie miała przełożenie na kierownictwo ruchu socjaldemokratycznego poprzez swój udział w działaniach socjaldemokracji, zwłaszcza niemieckiej, a główną reprezentantką tej grupy była niejaka Róża Luksemburg, która z Leonem Jognichesem-Tyszką, z Julianem Marchlewskim ten nurt międzynarodowy, ten nurt walki o rewolucję w dalszym ciągu reprezentowała. Możemy mówić tutaj o swoistej właśnie polemice pomiędzy tymi dwoma odmianami socjalistycznego nurtu. Bo w obrębie tego szeroko rozumianego socjalizmu to wszystko pozostawało. I wtedy już w tym myśleniu socjalistycznym toczyły się na ten temat dyskusje. Bo z jednej strony mamy to, o czym mówi Róża Luksemburg, która opracowuje coś, co się nazywa, naukowo zostało zresztą obronione w postaci doktoratu, jako teoria organicznego wcielenia, gdzie mówi się o tym, że w gruncie rzeczy Polski jako takiej, Polski narodowej zwłaszcza, w gruncie rzeczy nikt w tej Polsce nie chce, poza odłamami drobnomieszczaństwa, bo wszyscy inni są zainteresowani w takim osmotycznym wejściu w skład tych swoich rozbiorowych imperium, przede wszystkim w obrębie Rosji, gdzie w sposób naturalny dochodzi do
wejścia również tych narodowych struktur w skład tej szerszej, nadrzędnej, rozbiorowej struktury też i narodowej. I jeżeli dojdzie do wywrócenia całego systemu, no to znów ten problem oddzielnego narodowego państwa będzie problemem zupełnie teoretycznym i problemem zbędnym. I to z jednej strony, a z drugiej strony wiązało się to z polemiką prowadzoną z tym nurtem przede wszystkim przez Kazimierza Kelles-Krausa, który reprezentował to odmienne myślenie, niewykluczające, czy nawet powiedzmy eksponujące kwestie związane z koniecznością odbudowy własnego państwa poprzez te działania, które miały duży nacisk też na tę sferę powiedzmy socjalną, ale które zakładały właśnie konieczność doprowadzenia do takiej sytuacji, w której wszystko jedno, czy przy koniunkturze zewnętrznej, czy przy wysiłku wewnętrznym, jednak do wdrożenia tego programu paryskiego w Demokratycznej Republiki Polskiej zostanie w taki czy inny sposób zrealizowany. A więc mamy w tym obszarze socjalistycznym dwa rodzaje myślenia. Takie, które wie, że jest coś takiego jak naród, który ma swoje odmienne interesy, ale który uważa, że to jest coś, co z działaniem prowadzonym przez socjalistów zmierzających do rewolucji stoi w całkowitej sprzeczności. I to było ogłoszone, czy to w ramach sprawy robotniczej, tej wydawanej na Zachodzie przez grupę Róż Luksemburg, czy w odezwach, ulotkach agitacyjnych. To jest ten pierwszy nurt tradycyjny, sięgający lat 70., sięgający właśnie czasów tak zwanego wielkiego proletariatu. I ten nurt nowy, który mówi o tym, że należy dążyć do odbudowy Polski, który nie wyrzeka się w taki prosty czy trywialny sposób idei narodowej, choć inaczej ją rozumie. Rozumie ją jako ideę związaną z tym podglebiem, podstawą narodu w postaci przede wszystkim robotnika, proletariusza i w postaci chłopa, czyli w postaci tego polskiego ludu. Więc to jest coś, co łączy się ze sobą, co jest teoretycznie w obrębie jednej grupy, choć odmiennie zupełnie postrzegającej i rzeczywistość, i postrzegającej to, czym ten naród w gruncie rzeczy będzie. I to jest coś, co w mniejszym stopniu ma przełożenie na rozmaitego rodzaju pomysły teoretyczne, a w większym stopniu przekłada się na praktykę działania, tą prowadzoną przez przede wszystkim Polską Partię Socjalistyczną. No tu trzeba dopowiedzieć dla porządku, że ci, którzy zamienili się w socjaldemokrację Królestwa Polskiego od 1900 roku z dodatkiem i Litwy, to była grupa, która praktycznie rzecz biorąc w ostatnim pięcioleciu XIX wieku nie istniała, bo włączyła się w obręb PPS-u. Ale ta dwunurtowość w polskim ruchu socjalistycznym, która się pojawiła od roku 1893, to rozbicie na właśnie Polską Partię Socjalistyczną i socjaldemokrację Królestwa Polskiego, wiązało się z tym fundamentalnym postrzeganiem tego, kto o niepodległość będzie walczył i czy o niepodległość warto będzie walczyć. Ci, którzy reprezentowali to myślenie, nazwijmy tutaj w uproszczeniu socjaldemokratyczne, to zwyczajnie odrzucali. I początkowo właśnie program paryski dlatego nie mógł być brany jako podstawa do tworzenia tych socjalistycznych struktur tutaj w Królestwie Kongresowym, bo uznano, że jest to coś jest sprzeczne z tym tradycyjnym, wcześniejszym, sięgającym właśnie czasów pierwszego proletariatu myśleniem. Oczywiście tu trzeba byłoby opowiadać o zmianach organizacyjnych, o tym, z czym to się działo. To nie jest to rzecz w danym momencie przy tym horyzoncie tematycznym najważniejsza. Istotne jest to, że ta dwunurtowość
w gruncie rzeczy utrzymywała się do roku 18. Ona miała tutaj różne odmiany, co się wiązało też z wyjściem z PPS-u, czy podziałem PPS-u na dwie struktury. Niemniej jednak tutaj można powiedzieć, że takim fundamentalnym przeciwieństwem to było przeciwieństwo też z bardzo określonym czasem historycznym, związane z pojawieniem się czy wybuchem na terenie Rosji rewolucji, tej, o której się mówi, że była rewolucją trwającą między 1905 a 1907 rokiem, gdzie znów kwestia narodu stała się o tyle kwestią istotną, że ona wyznaczała ten nurt mogący prowadzić do odbudowy własnego państwa, czy też nurt, który nie negliżował już możliwości tej odbudowy, ale który, uważając, że rewolucja jest ważniejsza, stawiał na wspólne działania z rewolucjonistami rosyjskimi, czyli z tym nurtem socjaldemokratycznym w Rosji samej. I na tym tle doszło w 1906 roku do rozłamu, kiedy pojawiła się Polska Partia Socjalistyczna Lewica, która łącznie z SDKP i IL-em postawiła na współdziałanie z rewolucją rosyjską po to, żeby ewentualnie Polska jako fragment autonomiczny zdemokratyzowanej Rosji mogła funkcjonować, ale gdzie znów kwestia narodu nie była tutaj kwestią ważną, ale raczej też odciągającą od tego współdziałania, które potem w rewolucję tę powszechną mogłoby się przemieniać. Natomiast ten drugi kierunek, nazywający się Polską Partią Socjalistyczną Frakcją Rewolucyjną, przy czym rewolucja oznacza tutaj nic innego, tylko narodowe powstanie, to był ten nurt, który zakładał konieczność odbudowy państwa, nawet poprzez przekształcenie tej rewolucji dziejącej się na obszarze imperium w narodowe powstanie, które od Rosji odseparuje te ziemie polskie, które odseparować się da i które, tworząc państwo narodowe, oparte przede wszystkim na polskim robotniku, współdziałające z polskim chłopem, zachowa swój narodowy charakter, ale odrodzi się jako właśnie struktura demokratyczna. I to myślenie, ta dychotomia, z jednej strony rewolucja, z drugiej strony naród w postaci ludu, w postaci proletariusza, w gruncie rzeczy funkcjonowała do 18 roku, do pojawienia się, odrodzenia się Polski jako państwa już narodowego. I znów mamy tutaj do czynienia z bardzo wyraźnym podziałem. Z tym, że już nie mamy do czynienia z segmentami ruchu socjalistycznego, tylko mamy do czynienia z pojawieniem się nowego ruchu, który jest ruchem komunistycznym, który jest ruchem, można powiedzieć, w znacznym stopniu też agenturalnym w stosunku do tego, co dzieje się agenturalnym z punktu widzenia struktury w obrębie trzeciej międzynarodówki, a polskimi socjalistami, którzy z tych wszystkich trzech zaborów tworzą partię ogólnopolską, ogólnonarodową i ten termin, że jest to partia ogólnonarodowa, pokazuje też sposób myślenia, jak postrzega się naród. Czym ten naród z punktu widzenia socjalistów w okresie międzywojennym jest. Tu są znów olbrzymie różnice pomiędzy tym myśleniem charakterystycznym dla ruchu narodowego, a charakterystycznym dla tego ugrupowania. To jest ugrupowanie, które w postaci Polskiej Partii Socjalistycznej trwa od roku 19 do 1939. Ono się potem zamienia, już po wojnie oczywiście, w strukturę konspiracyjną, po wrześniu 1939 roku. Natomiast w okresie międzywojennym to jest partia, która stawia na dochodzenie, domaganie się praw socjalnych, ale która absolutnie jest przeciwna, żeby
negliżować istnienie państwa o charakterze narodowym. Oczywiście ona się upomina o prawa mniejszości. Ona te prawa mniejszości w jakimś sensie eksponuje, choć też nigdy to nie jest wsparcie dla mniejszości o charakterze irredentystycznym. Wszystko jedno, czy mówimy tutaj o mniejszości niemieckiej, czy mniejszości ukraińskiej, bo ten element integralności narodowego państwa jest elementem uznawanym za rzecz oczywistą i za rzecz bezsporną. Za rzecz, która musi zostać tu w realiach dwudziestolecia międzywojennego utrzymana. I to też jest bardzo dostrzegalne w tych momentach kluczowych, takich, które pokazywały oblicze ruchu socjalistycznego, nie w postaci teoretycznego wywodu, tylko w postaci działania praktycznego. I takim elementem, no może nie kluczowym, ale elementem, który pokazywał rzeczywiste nastawienie do tego, z czym mamy do czynienia, to jest rok 1920, gdzie polscy socjaliści, ci spod znaku Polskiej Partii Socjalistycznej, biorą czynny udział w obronie tej świeżo odzyskanej niepodległości, a jednocześnie przeciwstawiają się tym działaniom podejmowanym przez wtedy już komunistów, którzy może nie tyle już w tej chwili w interesie międzynarodowej rewolucji, co w interesie państwa, które tę rewolucję miało przenosić w inne części Europy, przeciwko narodowemu państwu zwyczajnie występują. I ta różnica między socjalistami aprobującymi po pierwsze własne państwo i jednocześnie czującymi się elementem narodowej społeczności jest czymś, co charakteryzuje ten polski socjalizm również w okresie międzywojennym. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z różnymi pomysłami na to, jak państwo ma wyglądać, jak naród również w obrębie państwa ma funkcjonować. To są, trzeba byłoby tu rzeczywiście próbować to zestawiać z tym rozumieniem państwa, z tą wizją państwa wprowadzaną w życie, czy eksponowaną przez ruch narodowy w tamtym czasie. Niemniej jednak, jeśli chodzi o ten nurt zasadniczy, te kwestie, które się wiążą z utrzymaniem narodowej substancji, to tutaj różnic pomiędzy głównymi partiami politycznymi nie ma. Oczywiście ludowcy będą przy swoich podziałach będą eksponowali chłopa jako podstawowy czynnik konstytutywny tego państwa, jednocześnie czynnik konstytutywny narodu. Socjaliści będą mówili, dalej będą stawiali na robotnika, ale znów jako segment tylko, a nie coś, co ma już być tym podstawowym elementem wchodzącym w skład narodowego państwa. No są inne grupy, jest to myślenie też i narodowe, i myślenie takie chrześcijańsko-społeczne. W każdym razie jest olbrzymia paleta barw, która też na narodową kwestię bardzo silnie stawia nacisk. Natomiast czymś innym jest, i na to warto zwrócić uwagę, funkcjonowanie w sytuacji, kiedy państwa nie ma, narodowego państwa nie ma i kiedy próbuje się go odzyskać i wprowadza się ten element walki o własne państwo, czym jest funkcjonowanie wtedy, kiedy to państwo już jest. Kiedy to państwo rzeczywiście ma określone zadania, próbuje te określone zadania realizować i kiedy czynnik związany z walką przede wszystkim o prawa społeczne jest czynnikiem wysuwanym na plan pierwszy, na plan tutaj podstawowy. I mimo, że w obrębie tego polskiego ruchu socjalistycznego w okresie międzywojennym mamy do czynienia zwłaszcza w latach 30., jest taki moment w połowie lat 30., że jest daleko idąca radykalizacja
tego nurtu, to nigdy nie jest to radykalizacja, która ten główny z punktu widzenia trwałości struktury państwowej narodowy wątek w jakiś sposób negliżuje, która go twierdzi, że on przestaje być ważny, że tutaj dalej mamy się roztapiać, no, w tym przypadku w obrębie tego agresora z roku 20, tak jak to czynią komuniści. To jest afirmatywne w stosunku do własnego państwa tworzonego przez polski naród, choć współistniejący na obszarze II Rzeczpospolitej też z innymi narodowymi społecznościami. I to jest wątek, który charakteryzuje myślenie socjalistów po 1939 roku, który charakteryzuje konspirację socjalistyczną spod znaku wolności, równości, niepodległości, czyli tej WRN-owskiej konspiracji, która charakteryzuje postawę socjalistów, tych, którzy udali się na obczyznę, którzy stanowili jeden z segmentów rządu polskiego na wychodźstwie, gdzie możemy mówić o swoistym powrocie do myślenia z tego czasu sprzed roku 18, że głównym tutaj elementem podstawowym, elementem, który przekłada się na to praktyczne również działanie poprzez określenie zasadniczego celu, to jest dążenie do odzyskania, do powrotu do sytuacji tej sprzed września 1939 roku. I tu jest inny rodzaj też wrażliwości, jeśli chodzi o to, co się dzieje przede wszystkim na ziemiach polskich, gdzie jest przeświadczenie o konieczności obrony narodowej substancji, tej substancji niszczonej do 1941 roku przez obydwu okupantów, i sowieckiego okupanta, i okupanta niemieckiego, potem już przez tylko okupanta niemieckiego. I to jest dążenie do tego, żeby walka o substancję narodową mogła się później przełożyć w ten powrót do walki o niepodległość, z tym, że aprobowano struktury państwowe, które na obczyźnie istniały. To nie było tak, że trzeba było wszystko od nowa, od początku tworzyć. Było się dalej strukturą w obrębie struktur rządu wychodźczego i w obrębie struktur polskiego państwa podziemnego. A więc afirmatywność dla idei tej związanej z ważnością narodu ze strony socjalistów spod znaku tej konspiracyjnej, socjalistycznej partii była tutaj też oczywista. Było to coś, co pozostało, coś, co w gruncie rzeczy nie było czymś odmiennym od traktowania tych kwestii również narodowych w okresie międzywojennym. I to miało późniejsze przełożenie na ten okres ostatni, kiedy możemy mówić jeszcze o samodzielnym socjalistycznym myśleniu, przynajmniej jeśli chodzi o kraj, do 1948 roku, kiedy odtwarzają się struktury, ale struktury socjalistycznej partii koncesjonowanej i kiedy próbują zachować niezależność te struktury, które wiążą się z tym ruchem socjalistycznym w swojej oryginalnej postaci pozostałym na wychodźstwie. Tu jest, można powiedzieć, takie swoiste, nie powiem, że staczanie się, może to było za mocne słowo, ale to jest coraz bardziej łączenie się z tym nurtem reprezentowanym przez komunistów ukrytych pod nazwą Polskiej Partii Robotniczej, gdzie ten naród, nieco już inaczej rozumiany przez socjalistów po 1992, zaczyna przybierać taką postać znaną jeszcze z tego wcześniejszego okresu, że jest to ten czynnik właśnie, można rzec, proletariusza, który ojczyzny my nie będzie miał. Jeżeli będzie miał ojczyznę, to będzie to ojczyzna właśnie socjalistyczna, czy w perspektywie komunistyczna. I to się przekłada na działanie, które potem prowadzi część ludzi związanych z obozem socjalistycznym do tego obozu, który socjalistycznym jako żywo już być przestaje. To są te inne realia, gdzie to rozumowanie wcześniejsze,
rozumowanie negliżujące naród w postaci tego najważniejszego państwowotwórczego czynnika w gruncie rzeczy w tym myśleniu przestaje już całkowicie obowiązywać i przechodzi na zupełnie inną stronę, inną stronę myślenia, tą raczej charakterystyczną dla komunistów i ich wcześniejszych ideowych poprzedników.